Dzień dobry. Miło Was widzieć tutaj ponownie. Chyba z większością Was już się widziałam w Waszych szkołach, tak? Także sama się już nie muszę przedstawiać. Natomiast chciałabym Wam dzisiaj przedstawić naszego prelegenta, pana profesora Piotra Rzymskiego, który tak naprawdę jest bardzo ciekawą osobą, tak? Oprócz tego, że jest biologiem medycznym i środowiskowym, jest autorem wielu publikacji, tam ponad 200 naukowych i niezliczonych tak naprawdę popularno-naukowych. Wśród licznych tytułów przeczytam dwa, żeby nie pomylić, licznych nagród, które otrzymał pan profesor. To trzeba powiedzieć, że jest nagrodzony tytułem Lider Roku 2021 w ochronie zdrowia w kategorii zdrowie publiczne oraz zdobywcą Nagrody Głównej w konkursie Popularyzator Nauki. Muszę powiedzieć tak osobiście od siebie, że jest to człowiek, który swoim przykładem pokazuje, że jeżeli znajdziesz swoją pasję w życiu, to jesteś nie do powstrzymania. I jak cokolwiek robisz, to zawsze dawaj z siebie 100%, no chyba że oddajesz krew. Także dziękuję i zapraszam Was do wysłuchania wykładu pod tytułem mRNA kontra wirusy. Czy czeka nas rewolucja profilaktyki chorób zakaźnych? Dzień dobry Wam, cześć. Dziękuję organizatorkom za zaproszenie i jakże miłe przedstawienie mojej skromnej sylwetki. Wam za przybycie na spotkanie z nauką, jeżeli mógłbym tak je nazwać, w ramach którego będziecie mogli posłuchać o czymś, co według mnie jest ciekawe, fascynujące, jest też inspirujące, bo jest innowacyjne, bo jest nowoczesne, ale jest też ważne dla zdrowia publicznego, jest istotne dla ratowania życia ludzkiego. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy rozruszali dzisiaj 4 litery, no ale nie te, co myślicie, tylko mRNA oczywiście, jak żeby inne, czyli matrycowe, tudzież informacyjne cząsteczki kwasu rybonukleinowego, które z pewnością znacie z lekcji biologii, które to mówimy o 4 literach, czyli o mRNA, czyli inaczej jeszcze raz powtarzając, informacyjne bądź matrycowe cząsteczki kwasu rybonukleinowego znacie je z biologii, bo są one w komórkach pośrednikiem informacji pomiędzy zasadami azotowymi w DNA a układem aminokwasów w białku. Natomiast to mRNA nas dzisiaj aż tak bardzo nie będzie interesowało. Nas będzie interesowało mRNA, które możemy zaprojektować po to, aby w określony sposób zastosować. A jak widzicie, chodzi o to, aby zastosować je w celach profilaktyki chorób zakaźnych wywoływanych przez wirusy, w tym takich chorób, które są wysoce niebezpieczne i przeciw którym nie mamy jakichkolwiek metod profilaktycznych. Czyli będziemy mówili o szczepionkach mRNA. O szczepionkach mRNA, o których na pewno słyszeliście w trakcie pandemii COVID-u, bo jak będziemy również mówili, te szczepionki były szeroko i są zresztą wciąż stosowane przeciw tej chorobie zakaźnej i my jej w związku z tym będziemy poświęcać mniej uwagi. No ale jak mamy mówić o szczepionkach, to najpierw trzeba zacząć od czegoś podstawowego, czyli w ogóle sobie wyjaśnić, czym jest szczepionka. Czyż ma jakiś pomysł? Są tacy w naszym kraju, powiedzieliby, że to jest śmiercionośny preparat biobójczy na przykład, też i pewnie tacy by się znaleźli. Czym jest szczepionka? Proszę mówić, ale tak, zasadnicza sprawa polega na tym, że mamy preparat, który jest produktem leczniczym, który po podaniu ma stymulować układ odporności, tak jak pani powiedziała, do ochrony przed danym patogenem. To może być bakteria, może być wirus, może być to pierwotniak. Trochę podobnie jak dzieje się, kiedy nasz organizm jest narażony na tego typu patogen, tylko że dzieje się to w ten czas, kiedy podajemy szczepionkę w bardziej kontrolowanych, czyli inaczej mówiąc bezpiecznych warunkach. Czyli tak naprawdę podając szczepionkę chcemy przeszkolić układ odporności z tematu, jak wygląda patogen.
Tak, a więc chcemy, aby wyprodukować przeciwko niemu broń w postaci przeciwciał, ale też chcemy, aby namnożyły się określone komórki, które będą w stanie rozpoznać zakażone komórki, jeżeli takie się pojawią w organizmie i je zniszczyć, czyli takie ciężkie wojsko immunologiczne w postaci odpowiedzi komórkowej. I możemy to zrobić tak, jak pani powiedziała, właśnie poprzez użycie jakiegoś fragmentu patogenu, ale nie tylko. Natomiast musimy to na pewno zrobić w oparciu o antygen. I to pojęcie musi się pojawiać, jak mówimy o czymkolwiek, co wiąże się z immunologią, jak mówimy o szczepionkach. Czym jest antygen w związku z tym? Może nie będziemy pytać, czym jest gen, ale od razu możemy wyjaśnić, że antygen nie jest przeciwieństwem genu, nie jest żadną substancją, która ma działać przeciwko genom, tylko tak naprawdę jest substancją, która w organizmie może wywołać przeciwko sobie reakcję immunologiczną, która polega właśnie na proliferacji komórek i na wytwarzaniu przeciwciał, które tę substancję są w stanie rozpoznać i się z nią złączyć. Czym jest antygen? Dlaczego taka nazwa? Dlatego, że jest to zbitek dwóch anglojęzycznych słów: antibody, przeciwciało, i generator, czyli wyzwalacz przeciwciał, antibody generator, antigen, tak? A więc antygen nie ma nic wspólnego z genami, natomiast w przypadku szczepionek antygen to może być właśnie fragment wirusa, może to być fragment bakterii, może być to jakieś białko, które to, jak zostaje rozpoznane przez układ immunologiczny i ponownie się w organizmie pojawia, to układ immunologiczny przeciw niemu działa. W ten sposób na przykład eliminując patogen z organizmu. Tym jest antygen. I koncepcja antygenu jest tutaj niezwykle ważna i do niej będziemy wracali. I teraz, jeżeli byśmy chcieli prześledzić, jakie mamy dzisiaj możliwości stworzenia szczepionki przeciw różnym patogenom, jakie mamy technologie, to doskonałym momentem takiego przeglądu krajobrazu wakcynologicznego była pandemia COVID-19. Dlaczego? Bo pojawił się nowy patogen ludzki, nowy koronawirus, który rozprzestrzeniał się bardzo szybko, wywołał pandemię ogłoszoną w marcu 2020 roku, a tak naprawdę to pandemię wywoływał już w lutym tego samego roku. I w związku z tym różne grupy naukowe i też firmy zaczęły rozwijać różne kandydatki na szczepionkę, stosując metody, do których te grupy czy firmy miały dostęp. I w związku z tym, jeżeli ktoś chciał pozyskać wiedzę na temat technologii szczepionkowych, to był doskonały moment, bo rozmaite grupy i producenci się prześcigali w tym, by być pierwsi. Niektórzy w ogóle nie dotarli do mety. Tak, bardzo wiele tysięcy dolarów wydano na projekty, które zakończyły się fiaskiem. Ale dzięki temu możemy teraz prześledzić na przykładzie koronawirusa SARS-CoV-2, jak możemy szczepionkę zrobić. A więc możemy zrobić szczepionkę opierając się o patogen. Czyli możemy zrobić szczepionkę, która będzie zawierać żywe patogeny, żywe wirusy, żywe bakterie, które będziemy podawać ludziom. To brzmi trochę przerażająco, gdyby nie fakt, że przed ich podaniem trzeba je odpowiednio obrobić tak, żeby były osłabione, inaczej mówiąc atenuowane. A więc chcemy, aby taki patogen osłabiony był w stanie zakazić komórki, ale żeby nie był w stanie w nich na przykład replikować, albo był w stanie replikować tylko raz. A więc on może po zakażeniu wywołać jakieś objawy przypominające chorobę, ale znacznie ograniczone. Takie szczepionki są powszechnie w użyciu. Na przykład szczepionka przeciw gruźlicy, to jest szczepionka żywa atenuowana. Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce. Dostaliście takie szczepionki, kiedy byliście młodsi i to są wszystko szczepionki oparte o żywe atenuowane patogeny, bardzo immunogenne, bardzo pobudzające układ odporności, to jest ich zaleta, a ich wada? To, co jest zaletą, jest też ich wadą. Pewnym ludziom nie możemy podać takich szczepionek. Jeżeli jesteście kobietą w ciąży, jeżeli jesteście osobą z deficytem odporności, to podanie takiej szczepionki może się źle dla takiej osoby skończyć. Jest silnie pobudzająca układ immunologiczny, ale dla takich osób nieodpowiednia trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Innym rozwiązaniem jest podanie zabitego patogenu. Czyli bierzemy wirusa, bierzemy bakterię i bam, tak? Inaczej mówiąc, chemicznie albo
fizycznie, przez na przykład wysoką temperaturę, go zabijamy, unieszkodliwiamy. No więc on po podaniu nie jest w stanie infekować komórek, nie jest w stanie replikować. On stanowi tylko wzorzec, tak? Pojawia się w organizmie i tak naprawdę komunikuje komórkom układu odporności: tak wyglądam mniej więcej jako forma dzika, ale teraz jestem unieszkodliwiony. Nauczcie się, jak ja wyglądam, nauczcie się mnie zwalczać, bo jak się on pojawi naprawdę w organizmie, no to będziecie mogli mnie rozwalać, tak? I w ten sposób możemy inaktywować wirusy, możemy inaktywować bakterie, możemy inaktywować w ogóle patogeny, które możemy podać w szczepionce, tylko że problem polega na tym, że taka szczepionka jest słabo pobudzająca w ten czas dla układu odporności i trzeba dodać do takiej szczepionki coś, co wzmocni odpowiedź układu odporności na taki zabity patogen. To coś to konkretne substancje, które nazywają się adiuwantami. A więc do takich szczepionek trzeba dobrać jeszcze dodatkowe substancje, które dodatkowo jeszcze muszą być bezpieczne, a pobudzające układ odporności, co jest niekiedy nie lada wyzwaniem. Możemy zrobić to jeszcze inaczej. Po co nam patogen, skoro tak naprawdę wiemy, że bardzo często posiada on jakieś na przykład białko na swojej powierzchni i ono jest tak naprawdę najważniejsze z punktu widzenia bycia rozpoznawalnym przez układ odporności. A więc możemy zrobić preparat oparty tylko o białko. Jeżeli jest to szczepionka przeciw COVID, to opieramy ją w ten czas o białko kolca, o białko S, które jest na powierzchni wirionu. To takie charakterystycznie wystające w postaci właśnie kolcy, którego wirus używa do zakażania komórek. Jeżeli ono będzie rozpoznawane, jeżeli z nim łączyć będą się przeciwciała, to wirus nie będzie w stanie infekować komórek. A więc jest to najważniejszy antygen w przypadku tego wirusa i możemy takie białko wyprodukować. Oczywiście nie robimy tego tak, że hodujemy wirusa i obcinamy mu z powierzchni wiriona kolce i wstawiamy do szczepionki, tylko na przykład modyfikujemy genetycznie komórki tak, aby to białko produkowały i wydzielały do podłoża, skąd je będziemy pozyskiwać. To jest bardzo fajny pomysł, ale ponownie takie białko podane samo jest za słabo pobudzające dla układu odporności, więc znowu trzeba dobrać odpowiedni adiuwant, czyli substancję, która będzie współdziałała i pobudzała układ odporności, żeby w ogóle zareagował na tak podane białko. Ale takie szczepionki również mamy w użyciu. Na przykład szczepionką białkową jest szczepionka przeciw WZW typu B. Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Na szczęście jesteście przeciwni tej chorobie szczepieni. Szczepionka, którą otrzymywaliście, mam nadzieję, zawiera antygen powierzchniowy wirusa HBV. To jest wirus strasznie podstępny, bo może wywołać długotrwałą, przewlekłą infekcję. Złapałaś HBV na przykład, tak, jakiś czas temu, żyjesz z HBV, nie masz o tym pojęcia, a za 10-15 lat będziesz miała marskość wątroby albo raka wątrobowo-komórkowego i wtedy się dowiesz, że miałeś HBV. Tak dowiedział się Ludwig van Beethoven. W sumie to on się o tym nie dowiedział, ale my ostatnio, to znaczy naukowcy, bo nie ja oczywiście, dowiedli, że Ludwig van Beethoven cierpiał na WZW typu B. A dlaczego? No, bo mamy jego włosy. A ten wirus może zostawić swoje DNA we włosach właśnie i w lokach ściętych po śmierci Beethovena okazuje się 200 lat później wykryto DNA HBV. O czym Beethoven nie wiedział. Gdyby był szczepiony, wtedy szczepionki nie było, byłby szczepiony tak jak wy szczepionką białkową, to nigdy z tym wirusem by nie miał styczności i pewnie by nie umierał na marskość wątroby pod koniec swojego życia po 2 epizodach żółtaczki. Także czasami możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego o ciekawym człowieku na długo po tym, jak umierał. No i jeszcze możemy zrobić szczepionkę w taki sposób, że wyprodukujemy wirusopodobne cząstki, czyli cząstki, które wyglądają jak wirus, ale wirusem nie są. Tylko przypominają strukturalnie. Nie posiadają jego materiału genetycznego, w związku z czym znowu stanowią pewnego rodzaju wzorzec. Możemy się tutaj pobawić w przypadku konstrukcji takich cząstek, bo możemy na przykład wymyśleć, że na jej powierzchni będziemy prezentować różne wersje danego białka. Na przykład wirus SARS-CoV-2 nam się zmienia i zmieniając się ma w różnych wariantach różne wersje białka kolca. No to my na taką cząstkę wstawimy różne wersje tego białka kolca. Jednocześnie podając taką szczepionkę, pobudzimy układ odporności przeciwko bardzo wielu różnym wersjom tego samego wirusa, który się zmienia w czasie. Problem oczywiście jest technologiczny, związany z tempem produkcji, ale takie szczepionki przeciw innym wirusom już są. Na przykład szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, przeciw HPV. Jest to wirus też niezwykle niebezpieczny, bo jest on czynnikiem etiologicznym, czynnikiem sprawczym procesów nowotworzenia i zwiększa ryzyko infekcji nim wystąpienia raka szyjki macicy.
Także dobrze, że takie szczepionki również doczekaliśmy. No i wreszcie można zrobić to zupełnie inaczej. Możemy wymyśleć, że będziemy używać wirusa po to, aby tak naprawdę wprowadzać informację genetyczną do organizmu, która ulegając ekspresji będzie produkowała nam antygen wewnętrznie. Czyli nie podajemy antygenu w postaci wirusa zabitego, wirusa żywego, ale osłabionego, czy w postaci jego białka. Wprowadzamy wirusa, który jest w miarę obojętny dla naszego organizmu, ale potrafi infekować nasze komórki, który to działając wewnątrz tej komórki powoduje, że powstaje białko, w przypadku szczepionej przeciw COVID białko kolca i to białko jest prezentowane na powierzchni naszych komórek, na przykład mięśniowych, na co odpowiada układ odporności. Czyli my tak naprawdę projektujemy wirusa, który ma program, który musi zadziałać wewnątrz nas. Żeby dobrze taką szczepionkę stworzyć, trzeba dobrze dobrać wirusa. I takim dobrym kandydatem wydawały się adenowirusy. Adenowirusy, które są grupą wirusów, pośród których są takie, które nie są dla człowieka niebezpieczne, albo w ogóle z którymi człowiek nie ma kontaktu, na przykład wirus szympansi stosowany w jednej szczepionce wektorowej przeciw COVID, ale jest inny problem. Jeżeli byśmy na przykład wybrali adenowirusa ludzkiego, to ten wirus krąży wśród nas, więc niektórzy mają przeciwko niemu przeciwciała, więc trzeba w związku z tym w takiej szczepionce podawać duże ilości takiego wirusa, a ten wirus może być w związku z tym rozpoznany przez układ odporności i można się spodziewać, że taka szczepionka będzie powodowała, zwłaszcza przy pierwszym podaniu, dużo różnych przejściowych, ale nieprzyjemnych skutków ubocznych. Więc metoda ciekawa, ale nie pozbawiona jakichś ograniczeń, zresztą jak każda. No i jeszcze jeden sposób, być może uproszczony względem tego, o którym mówiłem wcześniej, wprowadzamy kwas nukleinowy, odpowiednio zaprojektowany po to, aby po wejściu do komórki ulegał ekspresji i powstawało nam białko, które ma działać jak antygen. I teraz, żeby taki kwas stworzyć, to możemy albo wykorzystać w tym celu DNA, albo RNA. DNA jest trochę bardziej kontrowersyjne, no bo przecież DNA mamy w komórkach, mamy w jądrze komórkowym, tam jest zapisana informacja genetyczna, zawsze będą pojawiać się pytania, czy tak wprowadzone DNA może w jakiś sposób integrować się z DNA gospodarza. Jest to mocno wątpliwe, ale pewnie lepiej byłoby wykorzystać matrycowe RNA, które komórka produkuje w jądrze, eksportuje do cytoplazmy, a my wprowadzimy to mRNA z zewnątrz do komórki, do cytoplazmy i z cytoplazmy ono już nie może przedostać się do jądra komórkowego. To jest po prostu niemożliwe w komórkach ssaków. A więc projektujemy sobie mRNA tak, jakby to było mRNA, które wyprodukowało jądro, tylko wprowadzamy to mRNA z zewnątrz i ono jest tak skonstruowane, żeby na przykład w przypadku szczepionki przeciw COVID kodowało białko kolca. Komórka otrzymuje to mRNA, trafia ono na rybosom działa, produkuje białko kolca i białko kolca jest ostatecznie prezentowane na powierzchni takiej komórki. Jest rozpoznawane jako obce białko przez układ odporności, który wytwarza przeciwko temu białku przeciwciała, a także produkuje swoiste komórki, głównie limfocyty. No także zmyślny dosyć pomysł. I teraz pytanie, czy ten pomysł jest w stanie dać nam jakąś nową jakość w świecie szczepionek. I o tym będziemy mówili, ale jak mówimy o mRNA, to pamiętajcie jedną ważną rzecz. Nie mówimy tylko i wyłącznie o tej sekwencji, która, ma kodować antygen. W przypadku szczepionej przeciw COVID tym antygenem jest oczywiście białko kolca. Czyli widzicie, centralna część takiego preparatu w przypadku cząsteczki mRNA to jest sekwencja zasad azotowych, która koduje białko kolca. Ale szczepionki mają tego typu jeszcze inne elementy oczywiście w cząsteczkach mRNA. I jak widzicie, macie takie dwa regiony flankujące sekwencję kodującą antygen, 5' UTR i 3' UTR, czyli region niepodlegający translacji i one spełniają bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, stabilizują taką cząsteczkę, po drugie, pozwalają rozpoznawać tę ''cząsteczkę przez rybosom i zaczynać translację. Poszczególne preparaty mRNA będą się różniły tym 3' UTR czy 5' UTR. Czyli nawet jeżeli mają tę samą sekwencję kodującą antygen, to wciąż jeszcze mogą występować pomiędzy nimi różne różnice. I na przykład szczepionka powszechnie stosowana o nazwie kodowej BNT162b2, wyprodukowana przez niemiecki BioNTech, a dystrybuowana przez dużą firmę farmaceutyczną na P,
jest szczepionką, która ma 5' UTR, który jest tożsamy z 5' UTR dla genów alfa-globiny. Dlaczego takie zastosowanie? Bo alfa-globina jest powszechna w komórkach, więc było wiadome, że w ten czas będzie takiego typu mRNA szybciutko rozpoznawane po przedostaniu się do komórki. No i popatrzcie, mamy jeszcze czapeczkę, tak się ładnie nazywa, i ogon poliadenylowy na końcu 3'. Jeden i drugi element chroni przed degradacją całą cząsteczkę. I jest mnóstwo zespołów badawczych, które nie zajmują się w ogóle sekwencją kodującą antygen. One się zajmują tymi UTR-ami, czapeczkami, całe życie tym się zajmują, w tym też ludzie w Polsce. Mamy ludzi na Uniwersytecie Warszawskim, którzy opracowali nowe wersje czapeczek dla mRNA, które to cieszą się ogromnym zainteresowaniem przemysłu farmaceutycznego. To są chemicy, którzy całe życie tylko i wyłącznie kombinują, jak dobrać układ w tych czapeczkach, sekwencję zasad azotowych, żeby zwiększyć trwanie takich cząsteczek mRNA, żeby zwiększyć możliwość ich ekspresji później po przedostaniu się do komórki. Także to są osiągnięcia, bym powiedział, znamienne, którymi niestety w Polsce się mało chwalimy. No więc ja chwalę tych ludzi, tak? Od wielu lat robią to, co robią i robią to dobrze, doprowadzając nawet do największej komercjalizacji wynalazków w naszym kraju, o czym z jakiegoś powodu wszyscy milczymy i wydaje nam się, że nasza nauka polska nie ma na nic wpływu. To jest nieprawda. No i teraz zobaczcie, jak działa takie konwencjonalne mRNA. To macie u góry. Macie konstrukcję szczepionki, mRNA, cząsteczki i macie sekwencję kodującą immunogen, antygen. I on po podaniu do komórki trafia na rybosom, ulega translacji, powstaje nam białko. Białko jest prezentowane na powierzchni komórki i już komórki układu odporności wiedzą, że tu jest coś nowego. Ale można zrobić taką szczepionkę inaczej. Nie ma takich szczepionek autoryzowanych, zrobionych inaczej, ale jest to niezwykle ciekawe. Popatrzcie, konstruujemy sobie mRNA tak, że poza sekwencją kodującą antygen wpychamy jeszcze sekwencję kodującą białka, które pochodzą od alfawirusa. 4 białka. I teraz jak takie mRNA, które się nazywa samoamplifikujące, czyli SARNA, to jest coś zupełnie nowego, tak? Nie ma absolutnie takich preparatów dopuszczonych, może w przyszłości będą, trafia do komórki, to ekspresji ulegają te białka alfawirusa, które tworzą kompleks replikacyjny. I ten kompleks replikacyjny rozpoznaje sobie antygen, to znaczy nie nawet antygen, ale sekwencję kodującą antygen i namnaża tę sekwencję w komórce. Sekwencji kodującej antygen jest w komórce więcej i ona ulega ekspresji. Jest jeszcze więcej białka produkowanego w komórce, które jest prezentowane przez układ odporności. No niesamowity pomysł czy idea, aby tak naprawdę zamienić nasze komórki w wytwarzacze antygenu, najpierw zamieniając je w tak naprawdę w maszynerię, która kopiuje sekwencję kodującą antygen, której pierwowzór jest wprowadzony do komórki. Ciekawa rzecz. Nie wiadomo, czy to się sprawdzi. Ale z mRNA to nie jest tak, że kiedyś ktoś to wymyślił i od razu zaczęło to działać. O nie, nie, nie. Jak zaczęto nad tym się pochylać, to było więcej problemów niż korzyści początkowo. I jednym z wielkich problemów było to, że mRNA prowadzone z zewnątrz było bardzo szybko rozpoznawane jako obce i niszczone przez układ odporności. I wszyscy zachodzili za głowę. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? Jak można to zmienić? I w końcu para badaczy, taka Katarzyna Kariko i jej kolega Weissman, wpadli na to, że elementem, który powoduje, że wprowadzone z zewnątrz mRNA jest rozpoznawane jako obce i niszczone, jest urydyna. Jedna z cegiełek, 4 cegiełek, która buduje mRNA. I my pomyśleli tak, no dobra, ale transportujące cząsteczki RNA mają 1-metylopseudouridynę, bardzo podobna, nie zmienia niesionej informacji w żaden sposób. Zastąpmy urydynę w mRNA 1-metylopseudourydyną. No i nagle się okazało, że układ odpornościowy traktuje takie mRNA jako własne, jako gospodarza, nie niszczy je. Katarzyna Kariko była tym tak zafascynowana, że gadała pewnie bardziej jak najęta niż ja, ludziom na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii, i wszyscy pukali się w głowę i nikt nie chciał dać na to pieniędzy. Kiedyś poszła skserować kilka kartek do ksero, które było w korytarzu uniwersytetu, i zaczęła gadać takiemu Weissmanowi na ten temat. On tak naprawdę za dużo z tego nie rozumiał, ale stwierdził, dobra,
dam ci na to kasę. W 2005 roku to opatentowali i wszystkie dzisiaj autoryzowane szczepionki mRNA wykorzystują ten patent. Także czasami warto się nie poddawać i nawet przy ksero komuś opowiadać o czymś, co nas fascynuje. Tak, to jest coś, co należy zapamiętać z tej historii. I mRNA możemy podać w formie nagiej, ale wtedy jest ono bardzo nietrwałe i jest bardzo małe ryzyko, że ono w ogóle dotrze do komórki. Więc trzeba coś wymyśleć, żeby to mRNA móc wstawić, żeby było nośnikiem. I takim nośnikiem stały się odpowiednio projektowane nanocząstki lipidowe. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć takie bardzo w nanoskali kropelki tłuszczu, które są pobierane przez komórkę i trafiają do cytozolu, uwalniając w ten czas znajdujące się wewnątrz mRNA. I to jest ponownie osiągnięcie tak naprawdę chemiczne. Można więc się zapytać, czy jeżeli kiedykolwiek technologia mRNA miałaby otrzymać Nagrodę Nobla, to czy na pewno z dziedziny medycyny, czy przypadkiem nie z chemii. No i teraz tak, mamy to mRNA umieszczone w nanocząstki lipidowe, mRNA skonstruowane tak, żeby kodowało nam jakiś określony antygen, podajemy i widzicie, komórka na drodze endocytozy pochłania taką cząsteczkę i później ta cząsteczka w tych warunkach, które panują wewnątrz komórki, uwalnia mRNA. mRNA trafia na rybosom, przechodzi przez translację, powstaje białko, które jest prezentowane na powierzchni. Ja tutaj szukam cały czas wskaźnika. O jest. O właśnie. Tak, jest prezentowane na powierzchni komórki i dzięki temu jest rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego, które to namnażają się tak, żeby później to dobrze białko rozpoznawać i produkują przeciwciała przeciwko temu białku. No, okej. Brzmi całkiem nieźle i niektórzy myślą, że na to ktoś wpadł w trakcie pandemii COVID-19. Pojawił się nowy koronawirus i wymyślono całą technologię. No, nawet pijąc dobre whisky nie da się przez kilka miesięcy na to tak wpaść, żeby móc zrobić preparat, który ostatecznie jest używany przez miliony ludzi. Bo popatrzcie, moi drodzy, już w latach 70., o czym niewiele ludzi wie, próbowano i to z sukcesem wprowadzać mRNA, odpowiednie mRNA z zewnątrz do wewnątrz komórki, żeby wymusić ekspresję danego białka. Na przykład do mysich limfocytów wprowadzono mRNA, które kodowało króliczą globinę. To jest kompletnie bez sensu. Chodziło tylko o to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Czy komórki wyprodukują, mysie komórki wyprodukują białko królika. Tak? Nie po to, żeby to w jakikolwiek sposób przekładało się w ten czas na możliwość produkcji szczepionki, ale żeby sprawdzić, czy to się w ogóle da zrobić. To jest coś, czego decydenci, politycy nie rozumieją, że nauka postępuje krok po kroku. Jeżeli byśmy powiedzieli fizykom 150 lat temu, słuchajcie, wymyślcie takie urządzenie, żebyśmy mogli gadać na odległość 10 000 bez kabla, to gdyby to było ich zadanie przez całe życie, to do dzisiaj pewnie nie mielibyście telefonu komórkowego. Macie telefon komórkowy, bo fizycy zajmowali się zupełnie czymś innym i zupełnie inne rzeczy odkrywali. Pewnie większość społeczeństwa myślała, że one są zupełnie do czegokolwiek nieprzydatne, a dzisiaj tak naprawdę jesteśmy tego beneficjentami i możemy rozmawiać przez telefony komórkowe i nie tylko rozmawiać. Możemy oglądać różne rzeczy, filmy, gry i tak dalej. No więc dobrze, mamy lata 70., pierwsze próby, lata 80., coraz więcej prób. Ewidentnie to działa w modelu in vitro, w komórkach, które są w hodowli, a więc trzeba to spróbować zrobić na zwierzętach. I powstają w latach 90. pierwsze kandydatki na szczepionkę mRNA przeciw grypie. Wszystko jest wspaniale, tylko tak. Nośnik dla tego mRNA okazuje się zbyt toksyczny, żeby móc podawać go ewentualnie ludziom. Po drugie, mRNA jest za bardzo rozpoznawane przez układ odporności jako obce i niszczone. Więc nauka kombinuje, badacze kombinują, czy zmienić jakoś nośnik, czy zmienić układ nukleotydów, czy zastąpić urydynem 1-metylopseudourydyną i to wszystko krok po kroku się udaje. Zanim ktokolwiek usłyszał o koronawirusie SARS-CoV-2, to już rozpoczęto szereg różnych projektów, kandydatek na szczepionki przeciw różnym chorobom zakaźnym. Co więcej, rozpoczęły się badania kliniczne, które trwają do dzisiaj, preparatów mRNA, które można byłoby wykorzystać w terapiach nowotworowych. A dlaczego? Bo układ odporności nie tylko ma zwalczać patogeny, on ma też eliminować komórki, które zmieniają się nieprawidłowo i mogą doprowadzić do powstawania nieprawidłowych zmian w formie guza. Tylko że niestety na tym polu układ odporności za bardzo często zawodzi. Jak można mu pomóc? Możemy
pobrać komórki nowotworowe od danego pacjenta, od pana Tomka na przykład. I od pana Tomka te komórki poddać analizie na okoliczność określonych mutacji, które się kumulują w takim nowotworze i następnie przygotować tak preparat mRNA, żeby on kodował odpowiednie białko, które kiedy układ odporności na nie odpowie, to będzie w stanie niszczyć jego nowotwór, który jest w nim. To są spersonalizowane, nieistniejące póki co terapie przeciwnowotworowe w oparciu o mRNA, które być może jeszcze w tej dekadzie zaczną być stosowane. To jest absolutna nowość, czy też i przewrót w onkologii, jeżeli by to się udało. I przychodzi czas pandemii, no i co? Jest nowe zagrożenie. I istnieją już firmy, które są w stanie przygotować bardzo szybko kandydatkę na szczepionkę mRNA. Jak szybko, za chwilę wam powiem, to będzie naprawdę niesamowite. No i te szczepionki ostatecznie są autoryzowane na przełomie 2020-2021 roku i większość ludzi nie wie, że tak naprawdę są owocem ponad 40 lat badań nauk stosowanych. Ponad 4 dekad. Tak? Nic nie dzieje się bardzo szybko i przynosi to dobry rezultat dla zdrowia publicznego. Szczepionki przeciw COVID, w tym szczepionki mRNA, tylko w pierwszym roku podawania zmniejszają śmiertelność na świecie z powodu tej choroby o 2/3, ratując tym samym niemal 20 milionów ludzi. W Polsce zmniejszają w pierwszym tylko roku, w 2021, jak można określić przy pomocy modelowania matematycznego, zmniejszają śmiertelność o około 62 000 ludzi. 62 000 ludzi umarłoby, ale nie umiera. To jest trochę więcej niż mieszka w podwarszawskim Pruszkowie, trochę mniej niż w wielkopolskim Koninie. No a ludzie niezaszczepieni umierają zdecydowanie częściej. Częstość zgonów osób niezaszczepionych w pierwszym roku podawania szczepionek w Polsce jest 10 razy wyższa niż u osób zaszczepionych. Co więcej, korzystając z dostępnych danych, możemy obliczyć, że w pierwszym roku wystarczyło zaszczepić tylko 227 osób, żeby uratować jedną osobę od zgonu. 227. To jest troszeczkę więcej niż jest na tej sali. Idziecie do punktu szczepień, szczepicie się i statystycznie ratujecie jedno życie. Warto? Warto, z pewnością, ale warto też z punktu czysto ekonomicznego. Wiedząc, ile przeciętnie kosztuje jedna dawka szczepionki na świecie, oczywiście ten koszt jest zróżnicowany w zależności od regionu, w zależności od producenta, ale jeżeli przyjmiemy, że od 10 do 15 dolarów, niektóre preparaty były znacznie tańsze, niektóre były trochę droższe, to okazuje się, że koszt uratowania pojedynczego życia przed śmiercią z powodu COVID w 2021 waha się od 2000 do 6500 dolarów. Wow, to jest dużo kasy, prawda? Tak, tylko trzeba teraz wpisać to w pewien kontekst. Wydaliśmy 2000 do 6500 dolarów, żeby uratować jedno istnienie. Jakby to była pani mama, to wydałaby pani taką kasę, ale nie będziemy posługiwać się, tak myślę, argumentem emocjonalnym, tylko czysto ekonomicznym. Ile by kosztowała śmierć tych ludzi w szpitalu? Jaki to byłby koszt? Wiemy, jaki to jest koszt. W 2021 ludzie umierający w szpitalu kosztowali 19 do 27 tysięcy dolarów. Opłacało się ich uratować? No pewnie, że się opłacało. To w ten sposób należy rozumieć sens inwestowania w profilaktykę. Inwestujemy, żeby coś, co może się wydarzyć, zdarzało się rzadziej i żeby też zaoszczędzić. Bo inaczej, jeżeli nie ma wymiaru ekonomicznego, to decydenci nie są na to zdecydowani. A więc mając takie efekty, no, gdy jeżdżę po Polsce i na banerach pytają mnie, czy mam wybrać szczepienia, czy ludobójstwo, no to jest oczywiste, ja wybieram szczepienia, bo przecież one ratują życie. Jestem co prawda trochę mądrzejszy i mam nadzieję, wy też, niż autorzy tego plakatu, bo wiem, że szczepionki jednak głównie podajemy w mięsień deltoidowy ramienia, a nie w głowę, zwłaszcza małym dzieciom. Jeszcze tego nie widziałem, ale to bardzo ciekawa koncepcja, tak? No dobrze, a wracając do mRNA, jakie są zalety tego typu propozycji? Po pierwsze, możemy bardzo szybko otrzymać kandydatkę na szczepionkę. Pojawia się nowy patogen, a my zaczynamy, mając taką technologię, projektować, jak ma być skonstruowana cząsteczka. Ile to zajmuje? No jeżeli ktoś dobrze się orientuje w biologii wirusa, wie, jaki antygen wybrać, 2-3 godziny, klawiatura, 4 przyciski, AUCG. To wszystko, co jest potrzebne. No i teraz popatrzcie.
Genom SARS-CoV-2 pierwszy raz opublikowano w domenie publicznej 11 stycznia 2020 roku. Zrobili to chińscy naukowcy. Wrzucili do internetu sekwencjonowany genom tego wirusa. Następnego dnia zamknięto instytut na wiele miesięcy bez podania przyczyny. Ale my wiemy, jaka była przyczyna. 13 stycznia, dosłownie kilka dni później, 2 dni później, mamy już opracowaną sekwencję mRNA dla kandydatki amerykańskiej firmy Moderna. Moderna, wiedząc, jak wygląda genom SARS-CoV-2 i wiedząc, że u koronawirusów podstawowym antygenem jest zawsze białko kolca, wybiera sobie sekwencję kodującą antygen i wstawia w swoją technologię ze swoimi 5', 3' UTR-ami, czapeczką i ogonem poliadenylowym. 2 dni później ma już opracowaną sekwencję całej swojej kandydatki mRNA. Pierwszą partię tejże kandydatki ma na początku lutego tego samego roku, a pierwszy człowiek otrzymuje taki preparat, taką kandydatkę na szczepionkę mniej więcej w połowie marca. Nie ma innej technologii szczepionkowej, która tak szybko jest w stanie zadziałać. Nie ma. I to jest bardzo duża zaleta, dlatego że przecież nie możemy wykluczać rozmaitych zagrożeń nie tylko naturalnych, ale też i sztucznie wytworzonych, na przykład w postaci ataków bioterrorystycznych. A więc jesteśmy w stanie mniej więcej w 2 miesiące mieć preparat, który możemy podawać ludziom. Tu był on oczywiście podawany jeszcze w fazie badań, ale to właśnie dlatego już pod koniec 2020 roku można było myśleć o tym, aby go dopuścić do bardziej powszechnego użytku. I teraz, jeżeli nam patogen się zmienia z czasem, ewoluuje, prawda, i dostępne szczepionki przestają działać, to możemy szybko aktualizować szczepionkę. Przykład. W czerwcu 2022 roku amerykańska agencja żywności i leków rekomendowała producentom, by ci przygotowali nowe wersje szczepionek przeciw COVID, które byłyby biwalentne, czyli miały ten stary składnik i nowy składnik, nową cząsteczkę mRNA dopasowaną do omikrona. Początek września Amerykanie już mogą otrzymywać taką szczepionkę. Nie ma innej technologii wakcynologicznej, która byłaby w użytku, która byłaby w stanie to tak szybko stworzyć. Kolejna zaleta. Możemy sobie tak zaprojektować sekwencję zasad azotowych, kodującą antygen, żeby ta wersja antygenu, wersja białka, w tym przypadku białka kolca, była najbardziej optymalna pod względem bezpieczeństwa i pobudzania układu odporności. I teraz popatrzcie, wytłumaczę to wam na przykładzie wirusa SARS-CoV-2. To jest jego białko kolca na jego powierzchni, tak? I to białko kolca może występować w różnych układach przestrzennych. Przed infekcją komórki występuje w konformacji przedfuzyjnej, ale widzicie, jest taki malutki niebieski element oznaczony jako RBD. To jest domena wiążąca receptor. Co to oznacza? To jest ten fragment białka, który jako pierwszy się złączy z receptorem na powierzchni naszej komórki. To jest to, co układ odporności powinien widzieć. A jak na złość u koronawirusów jest tak, że jakbyście je oglądali na żywo pod jakimś dużej rozdzielczości urządzeniem, obrazem, to zauważylibyście, że ta domena wiążąca receptor a to raz się wysuwa, a to raz się chowa, a raz się wysuwa, a raz się chowa. Tak trochę jakbyśmy ruszali drzwiami w jedną i w drugą stronę. No właśnie. A więc problem polega na tym, że chcielibyśmy, aby układ odporności widział nam białko w konformacji przedfuzyjnej z domeną wiążącą receptor widoczną. Możemy tak zaprojektować sekwencję kodującą to białko, że tak właśnie się stanie. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, jeżeli postanowimy zrobić taką szczepionkę w sposób tradycyjny. Weźmiemy wirusa SARS-CoV-2 i go zabijemy chemicznie. Tak zrobiono niektóre preparaty dopuszczone poza Unią Europejską i kiedy sprawdzono, co występuje na powierzchni takiego zabitego wirionu SARS-CoV-2, to się okazało, że tam w ogóle nie występuje w większości konformacja przedfuzyjna białka kolca, ale postfuzyjna, czyli ta, która występuje w momencie, jak się białko kolca złączy już z receptorem. To jest bardzo nieimmunogenna wersja białka. Po co produkować przeciwciała przeciwko takiej wersji? No właśnie, a więc widzicie, to co klasyczne, od dawna stosowane, nie zawsze się dobrze sprawdza. Co więcej, podam wam przykład, kiedy potrafi być nawet niebezpieczna taka zmiana konformacyjna dla osób otrzymujących szczepionkę. A w przypadku mRNA nie ma takiego problemu. Możemy wprowadzać odpowiednie modyfikacje w sekwencji kodującej antygen, żeby zawsze
występowała na powierzchni komórki po podaniu takiego mRNA ta wersja białka, którą chcemy, żeby występowała i która jest najlepsza z punktu widzenia działania układu odporności i bezpieczeństwa ludzi, którzy taki preparat otrzymują. Co więcej, produkując mRNA, my w ogóle nie potrzebujemy patogenu. Chcecie wyprodukować szczepionkę żywą, atenuowaną albo inaktywowaną, co potrzebujecie? No na przykład bardzo niebezpiecznego wirusa. Żeby wyprodukować szczepionkę przeciw groźnym patogenom w sposób tradycyjny, trzeba mieć te patogeny i je cały czas utrzymywać w hodowli. To nie jest zbyt fajne, prawda? Lepiej chyba byłoby produkować bez konieczności utrzymywania niebezpiecznych wirusów czy bakterii przy życiu. A produkując mRNA, wszystko co potrzebujemy to tak naprawdę informacje dotyczące sekwencji genetycznych danego patogenu i dobry wybór antygenu. To z punktu widzenia epidemiologicznego jest bardzo dobre. Ponadto taka szczepionka nie ma żywego komponentu. Nie ma tam żywego patogenu, więc teoretycznie możemy mieć szerszy zakres osób, które taki preparat może otrzymać. Nie ma potrzeby dodawania żadnych substancji wzmacniających działanie układu odporności, które się nazywają adiuwantami. Co więcej, taki preparat dobrze pobudza odpowiedź zarówno związaną z produkcją przeciwciał, czyli odpowiedź humoralną, jak i odpowiedź komórkową, która jest jeszcze bardziej ważna. Dlaczego? Dlatego, że priorytetem wszelakich szczepień nie jest ochrona przed infekcją. Priorytetem wszystkich szczepień jest przede wszystkim ochrona przed ciężkim przebiegiem infekcji i przed konsekwencjami. Ochrona przed infekcją to jest cel numer 2, tak? Tylko że myśmy wszyscy pewnie myśleli, że po to się szczepimy, żeby nigdy nie być zainfekowani. Wiele szczepionek słabo chroni przed infekcją, bardzo dobrze chroni przed cięższym przebiegiem. I teraz przeciwciała wyobraźcie sobie jako takie frontowe zasieki, które sobie zbudowaliśmy. One potrafią rozpoznać wroga, ale czasami tak. Wróg jest trochę zmieniony, bo ewoluuje i te zasieki trochę zawodzą. Albo atakuje z taką liczbą wojska, czyli cząstek wirusowych, że przez te zasieki się przedostaje. Dostaje się do naszych baz, do komórek. I co wtedy działa? Ciężkie wojsko. Jakie ciężkie wojsko? Limfocyty, na przykład cytotoksyczne. Co one potrafią? One są w stanie rozpoznać zakażoną komórkę, podjechać do niej, bezpośrednio się z nią związać i ją rozwalić przy pomocy różnych cytotoksycznych substancji. I dzięki temu szybko eliminujemy patogen z organizmu i dzięki temu w mniejszym stopniu go transmitujemy na inne osoby i dzięki temu przechodzimy łagodnie infekcje. I to da się osiągnąć przy pomocy mRNA. Co więcej, co się dzieje z mRNA po dostarczeniu do komórki? Dzieje się dokładnie to samo, co z mRNA, które normalnie produkuje jądro komórkowe i eksportuje do cytoplazmy na rybosom. Otóż ulega ono degradacji do postaci zupełnie obojętnej dla komórki. Co więcej, komórki, które dostały to mRNA z zewnątrz i zaprezentowały antygen w waszym na przykład mięśniu ramienia, zostają ostatecznie i tak zniszczone przez limfocyty cytotoksyczne. Także nawet po nich nie ma śladu. To są wszystko zalety. No ale jak są zalety, to muszą być jakieś wady albo ograniczenia, prawda? No właśnie. Takie preparaty trzeba w tej chwili przechowywać w bardzo niskich temperaturach. Szczepionka powszechnie stosowana firm BioNTech, Pfizer w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza. Amerykańskiej Moderny w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Wszelkie inne szczepionki, o których mówiłem wcześniej, inaktywowane, żywe atenuowane, białkowe, w temperaturze lodówki. No, ciężko jest, prawda, z takim mRNA w Ameryce Południowej na przykład, albo ciężko jest w Afryce, no bo gdzie takie ciągi transportu w niskich temperaturach, w ultra niskich temperaturach, które wymagają specjalnych urządzeń. To jest problem. Problem, który daje się pokonać, bo już w czasie pandemii pojawiały nam się kandydatki na szczepionkę, które to mogły być przechowywane w warunkach lodówki, a były opracowane przy pomocy technologii mRNA. A więc docelowo jest to problem całkowicie rozwiązywalny i głównie związany z tym, żeby troszeczkę inaczej skonstruować nanocząstki lipidowe, w których to mRNA się umieszcza. A więc nie jest to bardzo duży problem. Inny problem, otóż jeżeli zwróciliście uwagę na skład nanocząstek lipidowych, to są tam 4 główne związki lipidowe. W tym też jeden, który zawiera glikol polietylenowy, w skrócie PEG. PEG, przeczytajcie sobie skład kosmetyków, bardzo częsty składnik ich. PEG wchodzi w skład niektórych leków, tylko że tutaj ten PEG podajemy domięśniowo
I w związku z tym powstaje pytanie, czy to nie jest bezpieczne dla niektórych osób, ponieważ niektórzy są silnie uczuleni na PEG i mogą doświadczyć wstrząsu anafilaktycznego po podaniu takiej szczepionki. Ten wstrząs anafilaktyczny po podaniu szczepionek mRNA był bardzo medialny, sporo o tym mówiono. No ale jeżeli policzymy, jaka jest częstość wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionek mRNA przeciw COVID, to się okazuje, że ta częstość jest niższa niż po podaniu wielu innych szczepionek opracowanych przy pomocy innych technologii i z powodzeniem stosowanych na długo przed pandemią. Inny problem, który się pojawia i nie jest do końca wypowiedziany, to to, że po podaniu takiej szczepionki mogą powstawać przeciwciała przeciw PEG u osób otrzymujących. Wiemy na pewno, że te przeciwciała nie są w stanie znosić skuteczności kolejnych dawek, bo wiele osób w populacji jest zaszczepione więcej niż jedną dawką szczepionki mRNA, ale pytanie, czy takie przeciwciała anty-PEG w organizmie tych osób, u niektórych osób nie mogą wchodzić w jakieś reakcje krzyżowe, które byłyby niekorzystne. To wymaga ustalenia. Niekoniecznie musi tak być. I wiemy też, moi drodzy, że u osób otrzymujących szczepionki mRNA wyższe jest ryzyko zapalenia mięśnia sercowego. Głównie ten problem dotyczy młodych mężczyzn, czyli ja się już do nich nie zaliczam, bo definiuje się jako do 30 roku życia według badań, niestety. Natomiast w większości przypadki tego typu, choć brzmią bardzo niebezpiecznie, są przypadkami łagodnymi, gdzie objawy szybko ustępują samoistnie, bez konieczności hospitalizacji, ale mimo to widzimy, że podanie szczepionki mRNA zwiększa ryzyko tego typu zdarzenia. W porównaniu z zapaleniem mięśnia sercowego w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 i tak to ryzyko po podaniu szczepionek mRNA jest niższe, ale wymaga wyjaśnienia, dlaczego tak jest. Czy to jest tak, że po podaniu takiej szczepionki, po wyprodukowaniu przeciwciał przeciw białku kolca, te przeciwciała są w stanie rozpoznawać jakieś białka, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie serca? A dlaczego częściej występują te reakcje u mężczyzn niż u kobiet, prawda? To nie tłumaczy tego. Czy więc może jest to wpływ jakichś hormonów na reakcję zapalną, a może, jak sugerujemy, jest to efekt nieprawidłowego podania szczepionki. Otóż podając mięsień ramienia, jest małe ryzyko, że wprowadzimy elementy szczepionki do krwiobiegu. Małe, ale nie zerowe. Dlatego też niektórzy wykonując szczepienia robią aspirację, czyli po wbiciu igły podciągają tłoczek troszeczkę do góry, by zobaczyć, czy do strzykawki nie napływa krew. Jeżeli napływa krew, wbiliśmy się w naczynie krwionośne i nie należy podawać szczepionki. Biorąc pod uwagę miliony podanych dawek, możliwe jest, że w niektórych przypadkach tak właśnie się stało, że wbito igłę w naczynie krwionośne, wprowadzając komponenty szczepionki do krwiobiegu. A jak sprawdzono, jeżeli podamy szczepionkę mRNA zwierzętom dożylnie, to występują u nich objawy przypominające zapalenie mięśnia sercowego. Dlatego w naszej opinii powinniśmy aspirować tego typu szczepionki. A dlaczego wyjaśnienie tego jest ważne? Bo powstaje pytanie, moi kochani, czy to jest efekt, który tylko dotyczy szczepionek mRNA przeciw COVID, czy jest to efekt, który dotyczy w ogóle szczepionek mRNA, czyli jest problemem czy wyzwaniem dla całej technologii. No i wreszcie pojawiają się pomysły na szczepionki donosowe. Donosowe szczepionki mogą pobudzać lokalnie odpowiedź immunologiczną tam, gdzie są wrota wchodzenia, pojawiania się infekcji, czyli w górnych drogach oddechowych, przez to, które różne patogeny przedostają się do naszego organizmu. A więc dobrze byłoby wywoływać odpowiedź immunologiczną też tutaj, bo w ten czas moglibyśmy szybciej unicestwiać patogen. Tylko problem polega na tym, że gdybyśmy obecne preparaty mRNA chcieli tak podać, to z doświadczeń na zwierzętach wynika, że możemy wywołać silny stan zapalny w dolnych drogach oddechowych, więc trzeba byłoby do tej koncepcji donosowych szczepionek mRNA podejść zupełnie inaczej. Niektórzy próbują, ale niewątpliwie taki transfer z podawania domięśniowego do donosowego jest dzisiaj nieosiągalny. Donosowe szczepionki są o tyle dobre, że nie mamy igłofobii, prawda? Niektóre dzieci nie lubią igieł. Myślę, że większość z was też nie lubi igieł, tak? Jak można coś dostać do nosa, to lepiej do nosa niż igłą.
co zabrzmiało trochę narkotycznie. No dobrze. Chociaż to jednak dożylnie podajemy alternatywnie, prawda, a nie domięśniowo niektóre substancje o działaniu psychoaktywnym. Okej. Których mam nadzieję nie bierzecie. No dobrze, no więc co dalej, tak? Mamy szczepionki mRNA przeciw COVID. One zdecydowanie wygrały wyścig w profilaktyce COVID-19, ale jaki krok dalszy w profilaktyce chorób zakaźnych dla tej platformy nas może czekać? Po pierwsze, szczepionki mRNA przeciw grypie. Grypa jest powodowana przez wirusy, które to bardzo często są porównywane do koronawirusa, SARS-CoV-2. Tak, no mówimy, że COVID to w zasadzie taka grypa, SARS-CoV-2 to praktycznie taki wirus grypy. To jest zupełnie nieprawda. Wirusy grypy powodują grypę, SARS-CoV-2 może powodować COVID i te choroby mają pewne części wspólne, mają też części różnicujące. Śmiertelność z powodu COVID jest wyższa niż z powodu grypy. Wirusy też się znacznie różnią. Wirusy grypy mutują o wiele szybciej niż SARS-CoV-2, mimo że SARS-CoV-2 wydaje nam się, że mutuje bardzo szybko, no bo media nas informują, że tu była alfa, była delta, teraz jest omikron, prawda? Był jakiś kraken, teraz arctutus i tak dalej, tak? Wymyślałem nowe nazwy na kolejne tak naprawdę odmiany ewolucyjne tego samego wirusa SARS-CoV-2. Wirus grypy, czy wirusy grypy mutują o wiele szybciej dlatego, że między innymi ich materiał genetyczny jest segmentowany. O ile u SARS-CoV-2 jest to jedna liniowa cząsteczka RNA, tak u wirusów grypy A i B mamy 8 takich segmentów RNA. Co się dzieje, kiedy dochodzi do koinfekcji dwoma szczepami grypy, wirusa grypy? One mogą się wymienić tymi dużymi fragmentami RNA między sobą. Doskonałymi mikserami dla takich szczepów wirusa grypy są świnie. Świnie, które mogą się zakazić wirusami grypy ptasiej, którymi my się zakażamy bardzo rzadko, ale też wirusami grypy ludzkiej. I w wyniku takich właśnie rekombinacji, reasortacji mogą powstać zupełnie nowe szczepy, które od świni mogą przechodzić na pracowników takich miejsc hodowli i później dalej na drodze człowiek-człowiek się rozprzestrzeniać w populacji. Wirusy grypy, podsumowując, mutują o wiele szybciej. I to sprawia, że trzeba corocznie opracowywać nowe szczepionki. No właśnie, ale my mamy szczepionki przeciw grypie. No więc po co tu mRNA? W przypadku COVID-u mRNA weszło sobie jako pierwsze do nowego pomieszczenia, rozsiadło się i pokazało środkowy palec reszcie. Ale tutaj wchodzi do pomieszczenia, które jest pełne, bo mamy szczepionki inaktywowane przeciw grypie, mamy szczepionki podjednostkowe, białkowe, które zawierają hemaglutyninę. To jest tak, jakbyście wzięli wirion wirusa grypy, który trochę wygląda jak kasztan i ścięli to wszystko, co jest na jego powierzchni, czyli kolce, czyli hemaglutyninę. Albo mamy szczepionkę żywą atenuowaną. To jest szczepionka, którą można podawać donosowo i którą ja podaję swojemu synkowi. Tu widzicie zresztą na zdjęciu. Synek podchodzi, a ja mu pyk do noska i po szczepieniu. Super sprawa, ale tylko dostępna dla dzieci niestety. Szczepionki dla dorosłych to przede wszystkim w Polsce szczepionki inaktywowane domięśniowe. Co może dać mRNA? Otóż, moi drodzy, żeby stworzyć te szczepionki na nowy sezon infekcyjny, który zaczyna się od września, to trzeba spojrzeć na to, jakie proponuje nam Światowa Organizacja Zdrowia antygeny w lutym tego samego roku, na miesiące przed sezonem grypowym, bo tak długo trwa produkowanie szczepionek w sposób klasyczny. W przypadku mRNA moglibyśmy spokojnie czekać do maja, do czerwca i we wrześniu mieć już preparat, który może być podawany, który prawdopodobnie dzięki temu będzie lepiej dopasowany do naprawdę krążących antygenów w populacji i w związku z tym zwiększy się skuteczność takich preparatów. Co więcej, jeżeli inaktywujemy wirusa albo go osłabiamy, to zmieniamy też troszeczkę wygląd antygenu, o czym jeszcze będę mówić w przypadku innego wirusa. I w związku z tym te zmiany powodują, że szczepionki przeciw grypie niestety nie mają zbyt wysokiej skuteczności ochrony przed infekcją. One ponownie powinny zmniejszać ryzyko ciężkich powikłań pogrypowych, które mogą dotyczyć mięśnia sercowego i innych narządów czy układów naszego organizmu. Także mRNA to szansa na to, żebyśmy mogli mieć bardziej skuteczne, lepiej dopasowane preparaty. Mamy kilka różnych propozycji kandydatek na szczepionkę mRNA, które są w zaawansowanych badaniach klinicznych, ale mamy też projekty niezwykle ekscytujące, które dotyczą świętego grala profilaktyki grypy, czyli stworzenia szczepionki uniwersalnej.
takiej szczepionki, która działałaby na wszystkie szczepy grypy. Podana chroniłaby przed wszystkimi naraz. Nie ma takiej szczepionki. Od dawna jej się poszukuje. mRNA daje nowe możliwości. Po pierwsze, zaobserwowano, że przeciwciała, które produkowane są przeciw hemaglutyninie, mogą rozpoznawać różne szczepy wirusa grypy, jeżeli będą to przeciwciała, które są wyprodukowane przeciwko tej części, która kotwiczy białko hemaglutyniny wirusa grypy w błonie wirionu. No właśnie. A większość przeciwciał po podaniu szczepionki jest produkowana przeciw części głowowej. Ta część szybciutko się zmienia w wyniku ewolucji wirusa. Część łodygowa jest bardziej konserwatywna, zmienia się wolniej. Tutaj prawie że nie mamy zmian. Jak zaobserwowano, przeciwciała przeciwko części kotwiczącej mogą neutralizować w zasadzie wszystkie szczepy patogenne dla człowieka. Problem polega na tym, że ta część kotwicząca jest słabo widoczna, bo się tutaj znajduje. Jak ją lepiej pokazać komórkom układu odporności? No a na przykład projektując preparat mRNA, który tylko koduje część kotwiczącą. Wtedy jest ona doskonale widoczna, prezentowana przez komórki. Mamy ogrom przeciwciał rozpoznających część kotwiczącą, które to przeciwciała mogą szeroko neutralizować wirusy grypy. Nie mamy takiej kandydatki na szczepionkę, to jest tylko idea, która powstała w mojej głowie, natomiast producenci mają inne pomysły, na przykład poprzez stworzenie takiej szczepionki mRNA, która ma 20 różnych molekuł mRNA, każda koduje inną wersję hemaglutyniny wirusów grypy i taka kandydatka na szczepionkę podawana fretkom chroniła fretki przed wszystkimi patogennymi dla człowieka szczepami wirusa grypy. Fretki są modelem do badań grypy ludzkiej, więc możemy dzisiaj powiedzieć, że fretki już uniwersalną szczepionkę przeciw grypie mają, a ludzie, teraz pokażę, może będą mieć. Tak? Inny wirus, bardzo powszechnie występujący w sezonie jesienno-zimowym, to wirus RSV. Wirus RSV jest wirusem RNA, który to jest wirusem niebezpiecznym przede wszystkim dla małych dzieci i dla osób starszych, i dla osób, które mają deficyty odporności. Zobaczcie Państwo, czy moi kochani drodzy ludzie, młodzi, że globalnie mamy 33 miliony infekcji tym wirusem, głównie w sezonie jesienno-zimowym w naszej strefie geograficznej, wśród dzieci do lat 5, z czego 10% trafia do szpitala i corocznie do 200 000 z takich dzieci umiera. Co więcej, mamy także i seniorów, którzy trafiają do szpitala z powodu tego wirusa i z powodu tego, że mają mniej sprawny układ immunologiczny. Dla Was wirus RS wywoła przeziębienie, które możecie przejść lepiej, gorzej, ale generalnie nie traficie raczej do szpitala, chyba że macie jakiś deficyt odporności. Nie mamy przeciwko temu wirusowi szczepionki, a chcielibyśmy chronić przede wszystkim małe dzieci i starsze osoby przed nim i przed powikłaniami infekcji tym wirusem. RSV odkryto w 1956 roku. Dawno temu. No jak, do dzisiaj nie ma szczepionki? Już Wam tłumaczę dlaczego. Otóż w latach 60. stworzono inaktywowaną szczepionkę przeciw wirusowi RS, podawano ją w badaniach dzieciom i co się działo? Te dzieci zamiast być chronione przed wirusem RS, w momencie kontaktu z wirusem RSV przechodziły ciężej chorobę i mogły nawet umrzeć. Czyli szczepionka nie tylko nie chroniła, ile co jeszcze zagrażała tym, którzy ją otrzymywali. Badania zaprzestano, a w ogóle zainteresowanie rozwojem takiej szczepionki znacznie spadło. Po wielu latach okazało się, dlaczego tak jest. Otóż kiedy inaktywujemy wirusa RS, to jego najważniejsze, znajdujące się na powierzchni białko F, przechodzi zmianę przestrzenną z tej na tą. I jak to się dzieje, to przeciwciała przeciw tejże formie postfuzyjnej nie działają neutralizująco na wirusa, nie unieszkodliwiają go, tylko pomagają wirusowi zakażać komórki. To jest niezwykle niebezpieczne, bo związane jest z cięższym przebiegiem. To zjawisko nazywa się Antibody Dependent Enhancement, czyli AD w takim wolnym tłumaczeniu wzmocnienie ciężkości klinicznej infekcji wywołane przeciwciałami. No właśnie. No więc my byśmy chcieli, żeby preparat immunizował przeciwko tej wersji białka, nie tej. Jak można to zrobić? Mając mRNA możemy napisać sekwencję tak, żeby kodowało tylko i wyłącznie to białko i to białko będzie prezentowane i będzie immunizować nas do produkcji przeciwciał chroniących przed infekcją. Tego typu kandydatka mRNA na szczepionkę przeciw RS była w rozwoju już przed pandemią.
Obecnie jest na zaawansowanym etapie badań wśród osób starszych, jak widzicie, i ma szansę w tym roku być dopuszczoną do użycia. Czyli popatrzcie, po wielu latach braku jakiejkolwiek metody profilaktycznej przeciw infekcjom tym wirusem, możemy w tym roku doczekać pierwszej szczepionki przeciw RS, która mogłaby być stosowana u osób starszych, bo według wstępnych wyników niedawno ogłoszonych skuteczność zapobiegania infekcji dolnych dróg oddechowych u osób od 60 roku życia wzwyż była powyżej 80% na przestrzeni roku od podania ostatniej dawki. HIV. HIV to jest wirus, który wciąż jest wśród nas, o czym pewnie nieczęsto mówimy, ale warto, przeciwko któremu nie mamy żadnej metody profilaktycznej w postaci szczepionki. Mamy oczywiście na szczęście pewne leki, o których za chwilę powiem. HIV, który występuje w zasadzie w dwóch formach, HIV-1, HIV-2. HIV-1 jest bardziej transmisyjny, jest bardziej patogenny, w związku z tym jest bardziej niebezpieczny i występuje globalnie. Więc kiedy mówimy HIV, to my na ogół mamy na myśli HIV-1. Infekcja HIV-1 wiąże się z gorszym rokowaniem niż w przypadku HIV-2. To jest wirus RNA, ale on ma dosyć zmyślny sposób na replikację. Otóż potrafi to RNA przepisać na DNA, a następnie zintegrować swoje prowirusowe DNA z naszym DNA komórki w limfocytach. W związku z tym jest wirusem trudnym do zwalczenia. Na szczęście mamy przeciwko niemu leki. Jeżeli bylibyście HIV pozytywni, to możecie otrzymywać takie leki, które to w kombinacji będą powodowały, że wirus nie jest w stanie się namnażać. Nie ma cząstek tego wirusa w waszej krwi, albo w każdym razie są na poziomie niewykrywalnym i nawet podejmując stosunek seksualny niezabezpieczony, ryzyko transmisji będzie bardzo niskie. A więc dzięki rozwojowi nauki i medycyny mamy dzisiaj leki, które mogą takim ludziom pomóc i to popatrzcie jak bardzo. Otóż w latach 80., kiedy nie było leków przeciw HIV, 20-latek, który okazywał się HIV pozytywny, był w stanie przeżyć 3 lata. Potem pojawiły się pierwsze leki, które to zwiększały tą przeżywalność u takich osób zdiagnozowanych w wieku 20 lat do 12 lat. 12 lat jeszcze pożył. Dzisiaj, mając kombinowaną terapię anty-HIV, możemy temu człowiekowi podarować przeciętnie 55 lat. Tak? Ale ten człowiek żyje z HIV, który cały czas zostawia swoje prowirusowe DNA w genomie. Pacjent przestaje brać takie leki, HIV się namnaża. Może się transmitować na przykład drogą seksualną, albo ewoluuje tak, że staje się lekooporny. To są wyzwania. Kiedy pacjent może przestać brać leki? No na przykład kiedy zaczyna mieć epizod depresyjny. Przestaje brać leki. Albo wpada na przykład w manię, bo cierpi na chorobę dwubiegunową. Wpada w manię, jest pobudzony, ma podwyższone libido, prawda, chce mu się seksu i przestaje brać leki. No, HIV się na tym kapitalizuje. Co moglibyśmy zrobić, żeby usunąć HIV z takiego organizmu? Musielibyśmy mieć narzędzia inżynierii genetycznej, które po wprowadzeniu wycinałyby to prowirusowe DNA z DNA gospodarza. Są pierwsze kandydatki na tego typu leki w badaniach klinicznych, ale droga jeszcze daleka. I zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć. Tylko że szczepionki cały czas nie widać. Wydano miliony dolarów, żeby na projekty kandydatek na szczepionkę. Niedawno padł 5., bardzo duży, zaawansowany projekt szczepionki białkowo-wektorowej opartej o adenowirusa, który okazał się być za mało skuteczny. Moi drodzy, zobaczcie, o HIV, kiedy mówimy, to mamy różne wyobrażenia. A to HIV nam się kojarzy głównie z gejami albo z narkomanami, prawda? Was HIV nie dotyczy. Guzik, prawda, jak jesteście heteroseksualni, to zobaczcie, że w Polsce wiemy, że 17% przynajmniej przypadków jest z kontaktu heteroseksualnego. W większości, znaczy w wielu przypadkach w ogóle nie wiemy, w jaki sposób doszło do transmisji, bo i heteroseksualne osoby nie chcą się zawsze przyznać do skoku w bok, albo homoseksualni mężczyźni też nie chcą o tym nam mówić. Natomiast, moi drodzy, mamy coraz więcej przypadków infekcji HIV w Polsce. W zeszłym roku pobiliśmy rekord od momentu wprowadzenia w Polsce diagnostyki HIV. Czyli HIV ma się u nas bardzo dobrze. Dlaczego? Bo się tego wirusa boimy, bo nie chcemy o nim rozmawiać. Kto z was robił test w kierunku HIV? Ja robiłem 3 razy.
to nie oznacza od razu, że jestem gejem, a może jestem, nieważne, albo że jestem narkomanem, albo byłem. Może byłem, prawda? Ale za to odpowiedzialnym poszedłem i zrobiłem test w kierunku HIV. Gdzie zrobiłem? Zrobiłem sobie anonimowo na ulicy Mickiewicza w Poznaniu, bezpłatnie. Powiedziałem, że jestem Pikachu, potem powiedziałem, że jestem Pikachu i dostałem wynik. Negatywny, fantastycznie. Drodzy Państwo, uważam, nie tylko ja, również epidemiolodzy, że jeżeli chcemy ograniczać epidemię HIV, to każdy młody człowiek, który się wyszalał, zrobił różne ciekawe, ale często ryzykowne rzeczy, powinien przebadać się w kierunku HIV przynajmniej raz w swoim życiu. Tak? Do czego Państwa zachęcam? Skończycie czasy studenckie, zanim będziecie planować rodzinę, możecie pójść zrobić za darmo, bezpłatnie w miastach, w większości miast polskich takie punkty funkcjonują. Także i w Poznaniu. I to nie z powodu wstydu. Dla nas pacjent z HIV to jest pacjent jak każdy inny. Tak? Nie boimy się go dotknąć, nie boimy się go przytulić, rozmawiamy z nim. Mamy dla niego leki. A teraz, drodzy Państwo, najważniejsze. Wiecie, kiedy diagnozujemy w Polsce najczęściej osoby z HIV? Kiedy mają już AIDS. Czyli generalnie pomóc jest im trudniej. A one w ten czas chwytają się za głowę i myślą, z kim one i komu mogły. Tak? I są to nawarstwiające się tragedie. Im można zapobiec. Zobaczcie, możemy młodemu człowiekowi dać dzisiaj przeciętnie 55 lat, jak będzie brał leki. Oczywiście nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc, bo czasami HIV nam się gdzieś tam tym lekom umyka. Więc jak zrobić szczepionkę, która wirusem, który zostawia DNA swoje w naszym DNA, który to szybko ewoluuje i który jest problematyczny z wielu właśnie tego typu powodów, bo zmienia się szybciej aniżeli SARS-CoV-2. Otóż dobrze byłoby, abyśmy byli w stanie wyprodukować coś, co się nazywa przeciwciałami szeroko neutralizującymi. To są przeciwciała, które dobrze rozpoznają słabo zmieniające się fragmenty otoczki wirusa. To jest święty graal profilaktyki przeciw HIV. I kilka lat temu okazało się, że takie przeciwciała produkuje pewien odsetek osób 2-4 lata po infekcji, ale tych przeciwciał produkuje dosyć niedużo. Natomiast komórki, które są zdolne do przekształcenia się w fabryki takich przeciwciał, posiada prawie każdy człowiek na świecie. Więc sztuka polega na tym, aby tak zaprojektować szczepionkę, by pobudzić układ odporności, te konkretne komórki do przekształcenia się w producentów szeroko neutralizujących przeciwciał. I obecnie mamy w fazie badań klinicznych, czyli w fazie prowadzonej na ludziach, takie dwie kandydatki mRNA, które mają pobudzać właśnie układ odporności do produkcji tych bardzo szczególnych przeciwciał, o których jakiś czas temu się dowiedzieliśmy, aby chronić szeroko przed rozmaitymi szczepami wirusa HIV w momencie kontaktu. To jest szansa, oczywiście droga jeszcze daleka, druga faza, trzecia faza, ta, na której najbardziej zaawansowanych projektów się wykłada, ale jest na to szansa i jest to zupełnie unikalne podejście, do którego zaprzęgnięto mRNA. Inny przykład wirusa RNA, wirus Nipah. Ktoś o nim słyszał może? To jest wirus, który na szczęście w Polsce nie występuje, ale gorzej by było, jakby zaczął. Dlaczego? Dlatego, drodzy moi kochani, że jest wirusem niezwykle niebezpiecznym. Otóż może wywołać w wyniku infekcji zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie mózgu, zapalenie płuc. 40-70% przypadków infekcji kończy się zgonem. Nie ma szczepionki, nie ma leku. To, co nas ratuje, to to, że ten wirus się słabo rozprzestrzenia pomiędzy ludźmi. My go łapiemy głównie od nietoperzy. W Bangladeszu, w Indiach, w Singapurze, w Malezji, ale jak złapiemy, to słabo rozprzestrzeniamy. Są jakieś pojedyncze przypadki rozprzestrzeniania od osób wraz z wydzielinami tych osób, ale w większości przypadków ten wirus słabo się rozprzestrzenia. Ale jest wirusem RNA. Wirusy RNA mutują przeciętnie 100 razy szybciej niż wirusy DNA. Co jeżeli ten wirus się zmieni tak, że stanie się bardziej transmisyjny? W wyniku wzrostu transmisyjności będzie mniej patogenny i ta patogenność będzie taka, że ryzyko zgonu będzie wynosić 20%. Na 100 osób zakażonych 20 umrze. I rozprzestrzeni się do Polski. No właśnie, nie ma szczepionki, więc Światowa Organizacja Zdrowia słusznie uznała, że jest to patogen priorytetowy dla prac rozwojowo-badawczych. Trzeba stworzyć szczepionkę na zaś. Tak jak w Europie mamy szczepionkę przeciw eboli. Kto się szczepi przeciw eboli, prawda, w Europie? Po co, jak eboli nie ma? Ale jeżeli by się pojawiła,
to personel medyczny natychmiast musi być zaszczepiony. Nie ma szczepionki, no to nic nie możemy zrobić, tak? Musimy wysłać personel medyczny do Afryki, żeby pomógł, to szczepimy go tutaj w Polsce i wysyłamy tam, tak? A więc trzymamy na zaś metodę profilaktyki. Tak samo potrzebujemy mieć na zaś metodę profilaktyki przeciw NIPA, pomijając już fakt, że dobrze byłoby przed nim chronić także osoby, które żyją w miejscach, gdzie ten wirus faktycznie występuje. No i mamy taką pierwszą kandydatkę na szczepionkę mRNA przeciw NIPA, która jest w tej chwili na początku badań klinicznych, czyli z udziałem ludzi, która to jest bardzo ciekawa, ponieważ ona posiada dwie cząsteczki mRNA. Jedna cząsteczka koduje białko F tego wirusa, a drugie białko G. I po translacji one tworzą kompleks ładnie prezentowany na powierzchni. Uważa się, że ten kompleks jest potrzebny, żeby był immunogenny dla układu odporności, wystarczająco pobudzający, żeby wywołać odpowiednią odpowiedź przeciw temu niebezpiecznemu wirusowi. Wirus Zika. Ktoś o nim słyszał może? A o dędze? Spokrewniony wirus? No dobrze. Wirus Zika w takim razie jest wirusem, który też nie występuje w Polsce. Nie występuje za bardzo w Europie, chyba że zostaje zawleczony. Pierwotnie występował w Afryce, rozprzestrzenia się bardzo dobrze w Azji, w Ameryce Południowej. Prawdopodobnie sprzyjają mu zmiany klimatyczne. Co go rozprzestrzenia? Komary. Te same komary, które potrafią rozprzestrzeniać wirusa dengi, który też należy do rodzaju flawivirus. Zika w większości przypadków jest obojętna. Zika to wirus, który w większości przypadków wywołuje infekcje bezobjawowe. Czyli większość ludzi nawet nie wie, że miała z nim kontakt. Jeżeli przebiega objawowo infekcja, to na ogół przypomina przeziębienie. Po tygodniu objawy zaczynają ustępować, ale jest inny problem. Jeżeli kobieta w ciąży jest zainfekowana Zika, to może Zika transmitować na swoje dziecko. I wtedy jest problem, bo popatrzcie, co się dzieje z tymi dziećmi. Dochodzi do na przykład ciężkiego małogłowia. Tu widzicie takie dziecko, gdzie doszło do wertykalnej transmisji wirusa Zika z matki na dziecko, gdzie mamy zapadnięcie się czaszki, gdzie mamy skrajnie obniżone sklepienie jej. Może dojść do ubytków w układzie nerwowym, w ośrodkowym układzie nerwowym, może dojść do wrodzonych przykurczy. Na przykład tu mamy takie dwa noworodki z Zika, u których występuje jednocześnie przykurcz ramion, łokci, nadgarstków, bioder, kolan i stóp. I jeszcze jedno i drugie ma obustronne zwichnięcie bioder. Tak, to jest niepełnosprawność na całe życie. Nie ma szczepionki, nie możemy chronić przed tym wirusem. Ciekawe dlaczego, prawda? Coś nie mógł wpaść wcześniej, że można byłoby zrobić kandydatkę na szczepionkę, która by chroniła matki w ciąży przed transmisją. No wpadł, tylko jest inny problem. Bardzo podobny do Zika jest wirus denga. Wirus denga szybko się rozprzestrzenia. Mamy kilka milionów potwierdzonych przypadków rocznie, ale szacuje się, że około 390 milionów ludzi może mieć kontakt z dengą w ciągu roku. A dlaczego jest to problem? Ponieważ przeciwciała przeciw Zika mogą powodować wspomniane wcześniej przeze mnie zjawisko AD względem dengi. Czyli mamy kontakt z Zika, produkujemy przeciwciała, które neutralizują Zika, potem mamy kontakt z dengą i te same przeciwciała, co neutralizują Zika, pomagają dędze infekować nasze komórki, mamy cięższy przebieg. No nie chcielibyśmy szczepić przeciw Zika, a potem zabijać ludzi na dengę, prawda? Zwłaszcza przy takim stopniu rozprzestrzeniania się dengi, ale dzięki różnym badaniom wiemy, skąd to zjawisko AD wynika. Wiemy, że jest takie białko E wirusa Zika i ono jest bardzo ważne, żeby produkowane były przeciwciała unieszkodliwiające wirusa, ale ma to białko mały element, który powoduje, że powstają też przeciwciała pomagające wirusowi dędze. Konstruujemy więc szczepionkę mRNA tak, żeby białko E, które koduje swoją sekwencją, nie miało tego elementu. I nie ma problemu. W modelu zwierzęcym ta szczepionka była bezpieczna, przechodzi do fazy pierwszej badania klinicznego, jest bezpieczna na małej grupie uczestników, jest immunogenna i wchodzi w kolejną fazę badania prowadzoną zarówno w rejonie, gdzie Zika występuje, jak i też poza tym rejonem, no bo przecież z Zika mogą mieć kontakt turyści. Co więcej, osoby, które podróżują w regiony, gdzie Zika występuje, ze względu na możliwość transmisji seksualnej, powinny, jeżeli są mężczyznami, po powrocie stosować się do zalecenia używania prezerwatyw przez okres do 6 miesięcy. Jeżeli są zainfekowani, to również po to, żeby nie przekazywać swoim partnerkom w wieku reprodukcyjnym Zika, który może spowodować takie konsekwencje dla potencjalnych przyszłych dzieci.
I jeszcze 2 wirusy na koniec, którymi chciałbym zaciekawić. Inne wirusy, bo wirusy DNA. Wirus cytomegalii i wirus Epsteina-Barr. Wirus cytomegalii. Co to jest za wirus? Wirus, który należy do herpes wirusów. Znacie jakieś herpes wirusy? To ma opryszczkę. Nikt się nie przyzna, przepraszam, nie powinienem pytać. Jeżeli macie opryszczkę, to macie herpes wirusa opryszczki. Albo takiego, co się manifestuje tu, albo gorzej jak tu. Mam nadzieję, że tego drugiego nie macie. To też jest herpes wirus. Wirus ospy wiecznej i półpaśćca to też herpes wirus. Wirus cytomegalii, wirus Epsteina-Barr. To są wirusy DNA, które mają jeden fajny znak rozpoznawczy. Po fazie aktywnej infekcji przechodzą w stan uśpienia i tkwią w naszym organizmie. Mamy opryszczkę, to wiemy, że czasami jak się bardziej zestresujemy, jesteśmy zmęczeni, to nam wychodzi, prawda? To się wirus reaktywuje. No, więc z tej fazy utajonej przechodzi w fazę aktywną, a potem znowu wraca do uśpienia i tak sobie z nami żyje. No i ciężko jest go w związku z tym usunąć. No, w zasadzie jest nieusuwalny. Podobnie jest w przypadku cytomegalii. Cytomegalia to wirus cytomegalii, ludzki wirus cytomegalii. To jest wirus, który u większości ludzi w wyniku infekcji nie powoduje jakichś bardziej poważnych objawów. Gorzej ponownie, jak dochodzi do transmisji na dzieci z matki na dziecko. Tak, a więc do transmisji wertykalnej. Dlaczego? Dlatego, że ten wirus jest najczęstszą przyczyną wad płodu i upośledzonego rozwoju dzieci w tym momencie. A jednocześnie jest też najczęstszą przyczyną zakażeń wewnątrzmacicznych u kobiet w ciąży. Więc chcielibyśmy szczepić kobiety w wieku reprodukcyjnym, chcielibyśmy szczepić kobiety w ciąży po to, aby gdy mają kontakt z wirusem cytomegalii, nie mogły go przekazać swoim dzieciom, żeby uniknąć tychże konsekwencji. Wiele dzieci, która ma kontakt z wirusem cytomegalii w okresie prenatalnym, czyli kiedy jest w łonie matki, nie ma jakichkolwiek powikłań z tego tytułu, ale okazuje się, że 10-15% kilka lat po porodzie zaczynają mieć problemy ze słuchem na przykład. Także takie dzieci powinny podlegać dłuższej obserwacji przez neurologa. Nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, chociaż pomysłów było kilka. Na przykład ktoś kiedyś wymyślił, żeby zrobić taki żywy, atenuowany szczep wirusa cytomegalii V160 i on infekuje komórki, replikuje tylko raz i kończy replikację, już potomstwo nie replikuje w ogóle. No i to miało być wystarczające, żeby immunizować organizm. Okazuje się, że wirusy cytomegalii występują w różnych odmianach. Chronimy taką szczepionką przed jedną, ale nie przed innymi. I w związku z tym skuteczność tego preparatu w trzeciej fazie badania klinicznego okazała się zbyt słaba u kobiet w wieku reprodukcyjnym i no niestety ten produkt nie doczekał autoryzacji. Więc ktoś wymyślił, zróbmy szczepionkę białkową. Weźmiemy białko B, bo mówiono nam, że to jest najważniejsze białko tego wirusa i podamy takie białko B z substancją adiuwantującą, czyli wzmagającą odpowiedź immunologiczną przeciw antygenowi, czyli przeciw białku B. Fantastycznie dociera do trzeciej fazy badania klinicznego i zbyt mała skuteczność. Już zaraz kończę, bo tu mi time pokazują. No więc wtedy okazało się, że to nie tylko białko B. Trzeba zrobić więcej antygenów, czy więcej mRNA, które będzie kodowało różne białka tego wirusa. I zobaczcie, mamy kandydatkę na szczepionkę mRNA przeciw cytomegalii, 6 cząsteczek mRNA, każda koduje inne białko. W tej chwili w trzeciej fazie badania klinicznego, które się rozpoczęło w październiku 2021, niedługo usłyszymy wyniki i być może doczekamy, dobrze by było, pierwszej szczepionki przeciw wirusowi cytomegalii. I na koniec wirus Epsteina-Barr. Ktoś o nim słyszał? A większość pewnie miała kontakt. EBV od Epsteina-Barr, bo Michael Epstein a Yvonne Barr, tak? Barr była kobietą, więc jej nie odmieniamy. Jest bardzo powszechnym wirusem, więc można równie dobrze go nazwać everybody virus. Ale że jest everybody virus, to jeszcze nie oznacza, że jest zupełnie bezpieczny. To jest ponownie wirus, który po fazie aktywnej jest w stanie wejść w fazę uśpioną, co więcej jest tak dobrze zaadaptowany do organizmu człowieka, że potrafi ukrywać się w ten czas w limfocytach B, czyli w układzie immunologicznym, prawda? Czyli tam, gdzie potencjalnie powinna istnieć przeciwko niemu broń i manipuluje sobie cyklem komórkowym tak, że w zasadzie do końca życia jest w stanie przetrwać i nawet jest w stanie do końca życia mieć epizody, kiedy jest transmitowany. Co jest nie tak z tym wirusem, skoro jest tak powszechny? Otóż
On jest historycznie pierwszym wirusem, który jest klasyfikowany jako kancerogen klasy pierwszej, czyli jest wirusem, który może powodować, sprzyjać nowotworom, a głównie nowotworom układu immunologicznego, ale też rakom jamy nosowo-gardłowej. To jest jeden problem. Drugi problem jest, kiedy mamy immunosupresję, jest dla nas niebezpieczny. Jest problemem, kiedy byśmy mieli wirusa EB, a musieli otrzymać przeszczep narządu, no to wtedy, kiedy by się nam on aktywował, to może wywołać zjawiska, które zagrażają naszemu życiu. I co więcej, już od dawna pojawiały się prace, które sugerowały, że infekcja wirusem EB zwiększa ryzyko stwardnienia rozsianego i teraz wydaje się, że tak jest faktycznie. Otóż bardzo duże badania przeprowadzone niedawno na grupie, popatrzy, ponad 10 milionów ludzi, którzy służyli w armii amerykańskiej, wskazują, że osoby, które miały kontakt z tym wirusem, mają 32-krotnie podwyższone ryzyko stwardnienia rozsianego w swoim życiu, bardzo poważnej choroby. Wiemy też, jak to się dzieje. Otóż w fazie utajonej wirus ma takie białko i to białko powoduje, że powstają przeciwciała. Te przeciwciała atakują to białko, ale też mogą atakować skład otoczek mielinowych w układzie nerwowym, niszcząc je. A właśnie ta demielinizacja, niszczenie otoczek mielinowych jest czymś, co występuje w stwardnieniu rozsianym. Więc jest to wirus, któremu trzeba przeciwdziałać. Zarówno na poziomie profilaktyki, jak i też na poziomie terapii. Mamy z jednej strony kandydatkę na szczepionkę profilaktyczną, która jest w tej chwili w pierwszej fazie badania klinicznego, a z drugiej mamy na wcześniejszych etapach kandydatkę na szczepionkę terapeutyczną, którą moglibyśmy podać ludziom żyjącym z wirusem w fazie utajonej po to, żeby go zniszczyć, jakby na przykład potrzebowali przeszczepu, albo po to, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego. Jeżeli ten projekt zacząłby przynosić korzystne rezultaty, to nie widzę żadnych przeszkód, żeby pójść dalej, tworzyć szczepionki terapeutyczne dla osób żyjących z opryszczką po to, żeby zniszczyć wirusa opryszczki raz na zawsze i się jej pozbyć, co przecież w tej chwili jest niemożliwe. Więc podsumowując, moi kochani, jak mam nadzieję się przekonaliście, mRNA jest czymś, co może dać nową jakość w wakcynologii, może dać pewne nowe rozwiązania, ale też pozwala na ominięcie pewnych problemów, które trapiły inne technologie, pozwala na szybkie projektowanie szczepionek. Usłyszycie zapewne o szczepionkach mRNA przeciw grypie, przeciw RSV, ale jest bardzo wiele innych ciekawych projektów. Ja mówiłem o tych najważniejszych, jeszcze więcej jest na wcześniejszych etapach rozwojowych. No więc, no właśnie, pytanie, czy skoro te szczepionki już uratowały tak dużo ludzi, to czy przypadkiem nie zasługują na Nobla? Ja przewrotnie uważam, że nie. Dlaczego? Bo zobaczcie, jaki jest wachlarz na tle, którym może wykazać się mRNA. A jeszcze można by mówić o preparatach mRNA przeciw nowotworom, więc dajmy spokojnie wykazać się tej technologii, a o Noblu kiedyś się pomyśli, bo chyba raczej on nie ucieknie. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, nie da się ukryć, że pan profesor jest pasjonatem tego, o czym mówi. Ja tylko powiem, Piotrze, dziękuję ślicznie, natomiast niestety o 3:00 jest tu wykład, tak? Także musimy wyjść tylko A ile gadałem? tyle. Ale później zaczęliśmy. Tak. Tak czy inaczej, jakbyście mieli jakieś pytania, do których zachęcam, można napisać. Także bardzo wam wszystkim dziękuję. Jeszcze raz brawa dla pana profesora.